Szanowni Państwo, stoję w samym sercu stolicy górnej Austrii, czyli miasta Linz. Partnerem dzisiejszego odcinka jest karta i aplikacja Zen. Dzięki posiadaniu karty i aplikacji Zen możemy nie tylko korzystniej wymieniać złotówki na euro i tutaj nimi płacić, ale również korzystać z tak zwanych zenefitów, czyli otrzymywać cashback, a więc zwrot części zapłaconych pieniędzy. Nie tylko w sklepach w Polsce, ale również korzystając z usług określonych linii lotniczych albo systemów rezerwacji noclegów. Szanowni Państwo, moi drodzy, rozpoczynamy kolejną wyprawę. Naszym celem zasadniczym jest Burgundia. No i jestem niezwykle podekscytowany tym faktem, bo po pierwsze dawno nie byliśmy we Francji. Byliśmy w zeszłym roku w Alzacji, ale Alzacja to jest taka Francja, nie Francja, znaczy Francja w sensie terytorialnym rzecz jasna, ale kulturowo to nie jest taka najbardziej francuska Francja, a Burgundia to jest esencja francuskiej kultury. No więc to już jest powód ekscytacji wielkiej, ale jest jeszcze jeden powód. Gdybyśmy chcieli jechać najkrótszą drogą z Krakowa do Burgundii właśnie autem, tak jak jedziemy, to zaczęlibyśmy naszą podróż tak jak zaczynamy, na A4. No więc najpierw trzeba się przedrzeć przez te wieczne remonty na odcinku Kraków-Katowice, ale potem pojechalibyśmy na Wrocław, potem Niemcy, w okolicach Drezna, no i potem w dół Fryburg Bryzgowiński. Ale jedziemy inną drogą, ponieważ, i to jest kolejny powód mojej ekscytacji, chcemy zahaczyć o różne adresy, w których nigdy nie byliśmy jeszcze. Ja nie byłem, moi koledzy nie byli, oczywiście moja żona nie była również. No i w związku z tym i wyście w naszych odcinkach tam nie byli. No bo wystarczy troszeczkę nadłożyć drogi i dotrzeć do Linzu w Austrii i dotrzeć nad Jezioro Bodeńskie. No, któż nie czytał Jeziora Bodeńskiego Stanisława Dygata. Ja czytałem. No więc, moi drodzy, tam właśnie jedziemy. Dzisiaj jest środa, a w Burgundii mamy być w niedzielę. Więc najpierw Linz. Najpierw Linz i tak się z tego cieszę, że nawet się nie będę koncentrował na tym, co tu przede mną. Ta wielka chucba, nieustanne remonty na A4, odcinek Kraków-Katowice. Za chwilę tego już nie będzie. Jesteśmy, szanowni Państwo, dotarliśmy, oto Linz. To było 7 godzin niespiesznej podróży autem z Krakowa. Jeszcze jest jasno, a przecież nie wyjechaliśmy wcale bladym świtem. Podróży niespiesznej, chociaż raz już w Austrii na autostradzie błysnął fotoradar. Moja wina, zagapiłem się. Były roboty, ograniczenie do 80, miałem 90. Takie korespondencje... Nie, to nie jadą w tej sprawie. Ja przekroczyłem prędkość ledwo 10 albo 9 km. Takie korespondencje w tej sprawie z Austrii przychodzą niechybnie, ale kaźń będzie niewielka. Dlaczegoż to ja nigdy wcześniej nie byłem w Linzu? No pewnie z tych samych powodów, z jakich i wy bywali w Austrii, a tacy, którzy nigdy w Linzu nie byli. Ja w Austrii byłem razy kilkadziesiąt minimum, nigdy tu. No, powód. Wiedeń, wiadomo, tam się jeździ, no bo to Wiedeń. Wiadomo, Salzburg, wiadomo, Innsbruck, Marty w pobliżu, więc zwiedza się te miasta niejako przy okazji. Graz, po drodze do Chorwacji, po drodze na Bałkany, a Linz, no w zasadzie jest słabo po drodze. No i właśnie będziemy odrabiać zaległości. Jego wysokość Dunaj wieje potwornie, nie wiem, może kupię płaszczyk, zobaczymy. W każdym razie już Zmierzch blisko.
Jutro pokażemy Wam to miasto, które w swej historycznej części zaczyna się tam. Ale chyba nie myśleliście, że położymy się spać bez kolacji, a i Was zostawimy bez jedzenia na tym naszym początkowym etapie zwiedzania miasta. Skoro jutro będziemy mieli Linz emblematyczny i historyczny, to dzisiaj postanowiliśmy odszukać jakieś miejsce, które łączy tradycję z nowoczesnością. No i uważna lektura podpowiedziała nam, że najlepszą opinią w kwestii nowoczesnego miejscowego jedzenia restauracyjnego cieszy się lokal o nazwie Rauner. Rauner to w dialekcie górnoaustriackim burak po prostu. Miejsce świetne, żywe. Jest dzisiaj początek tygodnia, nie poniedziałek, środa. Początek tygodnia, nie weekend. Nie rezerwowaliśmy miejsca, ledwo się tu wbiliśmy. Możemy siedzieć przy barze, bo cała knajpa jest pełna kompletnie. Menu osobne obiadowe, osobne kolacyjne, bardzo krótkie oba, no i dania na każdy dzień tygodnia. Wzięliśmy następujące rzeczy. To jest Saibling. Saibling to jest rodzaj alpejskiego pstrąga. Widzicie, tutaj białe mięso prześwieca. Co jest do tego? Jakieś kluseczki chyba. Dobra, sałata, a nie, to burak? Tak, no jesteśmy w końcu u Raunera. Ale dobre, smażone, ziemniaczane kluseczki. To jest inna ryba, mianowicie pstrąg łososiowy. Obie są pieczone. Ta spoczywa na polęcie. Dużo jarzy. To jest cheeseburger. Spytano się o stopień wysmażenia mięsa. Sprawdzimy. Tak, jest lekko różowawe. Jest medium. Zobaczcie, namaślona bułeczka. Ale to jest coś niezwykłego. Jadłem to tylko raz w życiu. I w dodatku nie w restauracji, a w domu. Powiecie, co w tym niezwykłego? To jest sznycel. Ale to nie jest zwykły sznycel. To się nazywa Sulschnitzel. I to jest rodzaj sznycla, który robi się z mięsa, które wcześniej jest peklowane, Peckelfleisch. Zobaczcie, ono jest wyraźnie różowe. Peklowane mięso, więc ono jest słone jako takie. No i miększe. I to się panieruje, rozklepuje, panieruje i smaży jak sznycle. Do tego oczywiście brusznice, ziemniaki z wody, no i wino. Wino jest świetne. Blaufränkisch. Mówiąc po madziarsku, Cake Frankosz. Mówiąc po czesku i słowacku, Frankowka modra. Porządne flaszki kosztują tutaj mniej więcej 30 euro. To jest zresztą w ogóle niezbyt kosztowne miejsce. Żywe, nie napuszone. Dobra, ale ja za chwilę zrobię się napuszony, jak Sulschnitzla nie spróbuję. Rozpływa się. Jak będziecie mieli okazję, koniecznie spróbujcie. Sulschnitzel, moi drodzy. I teraz z pełną odpowiedzialnością mogę się z Wami pożegnać, by zobaczyć się w mojej rzeczywistości z Wami ponownie jutro, a w Waszej już za sekund kilka. Gute Nacht, ciao! Dzień dobry raz jeszcze, a teraz to w zasadzie już mogę powiedzieć z czystym sumieniem Grüß Gott. Jak widzicie, jestem w tramwaju. No i to jest najlepsze rozwiązanie. Samochód zostawiony na hotelowym parkingu. Wjeżdżamy zaraz w Stare Miasto. Pchać się tam autem nie ma sensu. Wystarczy kupić coś, no co występuje w wielu miastach, kartę miejską. Tutaj taka bez żadnych zniżek dobowa kosztuje 16 euro. Upoważnia nie tylko do komunikacji miejskiej, do korzystania z niej przez całą dobę bez ograniczeń, ale również do wielu muzeów mamy bilet włączony w cenę.
No i tak, nie kupiłem wczoraj płaszcza, kupiłem szalik, z auta wziąłem kapelusz, nie pada, jest dość zimno, a my tramwajem jedziemy na Hauptplatz. Co to jest Hauptplatz, to zaraz o tym wam opowiem. Oto i wspomniany Hauptplatz. Hauptplatz, czyli główny plac, czyli mówiąc inaczej, rynek. Rynek główny. Jest to w rzeczy samej rynek główny, a w dodatku największy rynek w całej Austrii. Na środku tego rynku stoi to właśnie, jak to w tej części świata, kolumna morowa. To wszystko dookoła, jak i ta kolumna morowa, to barok, no pewnie Maria Teresa. Ileż już kolumn morowych w tych swoich relacjach wam pokazywałem, ale naprawdę w dawnej naddunajskiej monarchii, no niemal w każdym mieście stoją morowe kolumny. Linz ma substancję historyczną całkowicie nienaruszoną, ale mało brakowało, a to miasto wyglądałoby zupełnie inaczej. I to wcale nie chodzi o jakieś bombardowania z czasów wojny brytyjskie czy też amerykańskie. Pod Linzem przyszedł na świat niejaki Adolf Hitler. Co prawda w Lincu był krótko, w okresie szkolnym, w sensie przebywania tu stale. Z tej szkoły został wyrzucony, ale sobie ubzdurał, że to jest jego miasto i on musi je zmienić. Były plany całkowitej przebudowy starego serca Linzu. W jakim stylu? No właśnie w takim pompatycznym stylu III Rzeszy, nieznośnym. Na szczęście do tego nie doszło. Jedna rzecz została wzniesiona, zresztą dość pożyteczna. Tamten most, Nibelungenbrücke, czyli most Nibelungów. Zaczynałem wczoraj naszą rozmowę o mieście na nim właśnie. On został wzniesiony wedle projektu Hitlera, służy do dzisiaj i prawdopodobnie jest to jedyna pożyteczna rzecz, jaką Adolf w swoim życiu zrobił. Tak, ten most działa. Tutaj nie jeżdżą auta, tylko trzeba mieć zezwolenie. Jeździ tramwaj. O, ta pani ma zezwolenie z pewnością. No, rynek, a przy nim wspaniałe stare miasto. Muszę wam się teraz przyznać do pewnej kulinarnej słabości. Otóż jest jedna rzecz, którą można zakwalifikować kulinarnie jako coś absolutnie niespecjalnego, no niemal jako prawie nic, ale ja to coś ubóstwiam po prostu. To się nazywa w Hochdeutschu Leberkäse, a tutaj się na to mówi Leberkäse. I to jest właśnie to, mówiąc w największym skrócie, czyli buła, kajzerka z czymś w rodzaju pieczeni. No, Leberkäse, czyli wątróbkowy ser, choć tam nie ma sera i wątróbki też nie musi być. Chodzi o mięso, które jest w specyficzny sposób rozdrabniane, mielone z użyciem kostek lodu kilkukrotnie, by uzyskać taką niezwykle puchatą konsystencję. Następnie w blokach jest to dostarczane do różnych lokali, tam odgrzewane, a potem krojone w plastry i w bóle sprzedawane. Różne smaki, różne dodatki. No i to jest właśnie Leberkäse Pepi, czyli jak mi powiedziano, najlepsze miejsce z Leberkäse, nie tylko w Lincu, ale w okolicy wielu kilometrów. No po prostu być tu i tu nie wstąpić, to się nie godzi. Powiedziałem, że w tym nie ma sera. No jest to nieco nieprecyzyjne określenie. Nie ma w tej wersji zasadniczej, w masie mięsnej. Natomiast jest jedna wersja, zresztą moja ulubiona, która ma ser pod postacią takich kropeczek. To się nazywa Käse Leberkäse albo też Käse Leberkäse, w zależności czy mówimy w Hochdeutschu czy w dialekcie. Ona jest tutaj zresztą popularnie nazywana ropniakiem, no bo te pryszczyki serowe właśnie jak pryszcze wyglądają. Tych wersji jest mnóstwo. Jest wersja z chili, jest wersja, jak powiedziałem, zasadnicza bez niczego. W tej chwili szaleństwo nastąpiło. Widziałem
tutaj na reklamach, że jest to robione z mięsa z bizona na przykład, albo z takiego samego farszu, z jakiego się robi Weisswursta. Ale ta klasyka, ta prosta kompozycja, no jak powiedziałem, takie niby kulinarne nic, czyli ciepły plaster takiej pieczeni z chrupiącą kajzerką, z malutkim pfifem, czyli małym piwkiem, to jest rzecz, którą po prostu ubóstwiam. Widzicie to? To tutaj przyciemniało, bo to w takich blokach wielkich spoczywa i się przygrzewa, potem kroją plastry. Trzeba mieć zblatowanego sprzedawcę albo sprzedawczynię, żeby ten plaster był jak najgrubszy. Może być z musztardą, może być bez. Ja wolę bez. I teraz tak, chrupiąca kajzereczka. Szczęście nie musi być sprawą wielce skomplikowaną, a to wywołuje zawsze uśmiech na mym paskudnym licu. Nie trzeba doprawdy być historykiem sztuki, by łacno skonstatować, że to miasto jest przede wszystkim barokowe. Ale nie oznacza to, że te budynki postawiono w czasach baroku. One są znacznie starsze, pewnie większość średniowieczna. Barokowe są fasady, pewnie dobudowano też jakieś piętra. Idziemy ulicą, która nazywa się Hofgasse, no bo idziemy na zamek. Zamek się tam już powoli wyłania, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To jest akurat budynek, który czeka na odnowienie, ale budynek niezwykle ważny. On kiedyś mieścił szkołę i do tej szkoły uczęszczało 3 gigantów światowego kalibru. Anton Bruckner, słynny kompozytor, druga połowa XIX wieku, porównywany z Malerem. Tutaj uczęszczał wybitny poeta Egon Maria Rainer, Rainer Maria Rilke oraz Christian Doppler. Christian Doppler, ten, który wynalazł efekt Dopplera. Chodzi o to, że natężenie dźwięku zmienia się w trakcie ruchu. No, słyszymy przejeżdżający samochód. W skrócie o to chodzi. A teraz na zamek. Ze wzgórza zamkowego mamy niezły widok, ale arcyważny jest tutaj Dunaj w kontekście historycznym, bowiem owa rzeka w tym miejscu w czasach rzymskich, w czasach starożytnego Rzymu była granicą. To był limes. Po tej stronie było jeszcze Imperium Rzymskie, a po drugiej stronie świat barbarzyński, jak go nazywali Rzymianie. Skoro mamy wzgórze, no to Rzymianie założyli tutaj jeden ze swoich obozów. On się nazywał Lentie. No i to miejsce już od wczesnego średniowiecza zaczęło być wykorzystywane przez następców Rzymian. No, postawiono tutaj również wtedy pierwszy zamek. Przy okazji stąd można przyjrzeć się owemu mostowi zaprojektowanemu przez Hitlera. No ładny nie jest, ale służy do dzisiaj. Tak, podobno osobiście sam Hitler ten most Nibelungów projektował. Jak dowiedziałem się z tablicy wmurowanej przy wejściu, pierwsze zabudowania zamkowe, postrzymskie, postawiono tu już w roku 799, czyli VIII wiek po Chrystusie. Część zamku nosi dzisiaj wyraźne renesansowe piętno. Piętno nie w sensie negatywnym, to bardzo przyjemne piętno, w zasadzie stempel renesansowy, no bo to jest architektura z tamtych czasów. Zresztą miejsce to było jedną z ulubionych siedzib Katarzyny Habsburżanki, a ona jest związana z naszą historią, gdyż była królową Polski i Litwy. Ona była mianowicie żoną króla Zygmunta Augusta. Poślubił ją po śmierci tej najbardziej umiłowanej, Barbary Radziwiłłówny. Musiał mieć potomka. Zresztą, co bardzo ważne w relacjach Zygmunta Augusta rodzinnych, Habsburżanka świetnie mówiła po włosku, więc dogadywała się z matką Zygmunta, czyli z królową Boną.
a dogadać się z Boną znaczyło wiele. To nowoczesna forma. Dlaczego? Ano, w roku 1800 mamy Napoleona i mamy żołnierzy napoleońskich, którzy tutaj stacjonowali. No i to skrzydło zamku zostało przez nich spalone. Niespecjalnie, niechcący. Wiecie, beczki z winem, wieczorna impreza, buch, ogień. No i potem tu była ruinka, no i postawiono coś takiego. To też jest dowód, w ogóle Linz jest na to dowodem, że można łączyć stare z nowym, najnowocześniejszym. W tej nowoczesnej, zamkowej części mamy muzeum. To nie jest najsłynniejsze muzeum w mieście. Najsłynniejsze nazywa się Lentos. Zresztą Lentos to jest stara nazwa Linzu. No i tam mamy prawdziwe skarby. Schiele, kokoszka, między innymi. Dużo więcej. A tutaj mamy wspaniałą panoramę. No więc skupmy się na tym. To jest, mówię o tych dwóch wieżach barokowych, lekka zieloność na fasadzie, to jest stara katedra. Tutaj taka strzelista wieża z tarasem i z dwugłowym orłem na szczycie, z Doppeladlerem, to jest wieża budynku Landtagu, czyli krajowego parlamentu. Pamiętajcie, że Austria jest krajem federacyjnym. A tutaj mamy coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się strzelistą, niezwykle gotycką formą. Ale to jest neogotyk, to jest XIX wiek, to jest tak zwana nowa katedra. No, najwyższa wieża, przynajmniej z tego miejsca, ale chyba w ogóle najwyższa wieża w mieście. Tam mamy coś jeszcze. Tam mamy kominy i to jest pamiątka po industrializacji z lat 30. Po Anschlussie Austrii wzniesiono tam stalownie i różnego rodzaju fabryki. Linz wydaje się niewielki, no i on rzeczywiście jest wielkości Rzeszowa, albo nawet nieco mniejszy. Przepraszam wszystkich Rzeszowian, wszystkie Rzeszowianki i Rzeszowian. No, sami wiecie, że Rzeszów nie jest największym miastem w Polsce. Linz też wydaje się niewielki, ale jest to trzecie co do wielkości miasto dzisiejszej Austrii. Wiedeń, ogromny, niewspółmiernie wielki jak na wielkość dzisiejszej Austrii, potem Graz, a na trzecim miejscu Linz. No i tu go widać prawie w całości, bo po drugiej stronie Dunaju niemal nic nie ma. Od kilku miesięcy na zamek można się dostać, albo też z niego wydostać przy pomocy windy. Oczywiście szyb windy musiano zrobić, wiercąc w skale tunel, ale cała reszta już była. To są po prostu średniowieczne tunele pod zamkiem. Tunele średniowieczne, które przerobiono w czasie II wojny światowej na schrony przeciwlotnicze dla ludności. Tutaj widać wyraźnie nie tylko drzwi, ale widać i cegłę, a przede wszystkim widać żelazobeton. Tutaj w razie bombardowań miała chronić się ludność Linzu. Zobaczcie, to już nie jest średniowiecze. Żelazobeton. Jesteśmy u podnóża zamku, zatem logiczne jest, że dawne centrum miasta było właśnie gdzieś tutaj, Było dokładnie tutaj. Ten plac był kiedyś głównym placem miasta. Był głównym placem miasta, zanim zbudowano Hauptplatz. Jak widzieliście, Hauptplatz jest barokowy nie tylko w fasadach. To jest po prostu barok. To było wcześniej. No i teraz coś, co widzieliśmy z góry. Widzieliśmy ową wieżę, widzieliśmy ową galeryjkę na tej wieży. To jest przepiękny, wspomniany już wcześniej budynek Parlamentu Krajowego, Sejmu Krajowego, Landtagu. Ulica Pfarrgasse. Dochodzimy do miejsca wyjątkowego, gdyż osadzonego w niezwykle odległej historii. Otóż właśnie tutaj, już w średniowieczu, była siedziba gildii piekarzy, czyli siedziba piekarskiego cechu, a od roku 1570 działa tutaj cały czas piekarnia. Piekarnia w tej chwili jest niejako na zapleczu, a zaraz za wejściem witryny, a dalej coś w rodzaju
cukierni, coś w rodzaju kawiarni, ale przede wszystkim nazwa jest ważna, bo od czasów najjaśniejszej monarchii to jest K&K Hofbäckerei, czyli cesarsko-królewska dworska piekarnia. Idziemy do środka. Bitte. Piękne miejsce, piękne i użyteczne, bo można tutaj po prostu przyjść, kupić sobie bułki na miejscu, wypiekane kajzerki. O, takie coś było i w Krakowie. To się nazywało solodrągi albo też bośniaczki z kminkiem. Można kupić ciastka, ale można też kupić słodycze, bardzo ładnie zapakowane. No i w końcu można na miejscu czegoś spróbować. Można napić się kawy, można coś zjeść, a na ścianach same bibeloty z czasów K&K monarchii. Jedna z pierwszych rzeczy, jaką pamiętam z dzieciństwa, to tort liński. Piekła go moja babunia, robiła go moja mama. Był on w naszej rodzinnej tradycji ważny. Odziedziczyliśmy przepisy po naszych przodkach, po naszych prababciach, moich prababciach. No i tam są ręcznie spisane różne przepisy. Knedle, ale również Linzer Torte. No więc pokażę wam, jak on wygląda. To jest kawałek, więc jeszcze formy nie będziecie widzieć. Odcięty kawałek. Ale tutaj mam w takim pudełku na wynos, sygnowanym przez K&K Hofbäckerei, ową formę, czyli płatki migdałowe i takie charakterystyczne kratki zrobione z ciasta, spod których przeziera konfitura. Konfitura, która powinna być porzeczkowa. Płatki migdałowe, a w środku migdały albo też orzechy laskowe. No i to jest coś, co sprawi, że za chwilę będę płakał, bo nie jadłem lińskiego tortu od dawien dawna. Jestem niejako w szponach dzieciństwa w tej chwili. Jak ja to lubię. Jestem w szponach dzieciństwa. Ów smak. A jeszcze zobaczcie, co tu wisi wszędzie na ścianach. Jeszcze rzeczy, w których można sobie wynieść kawałek torcika. No na przykład w takim pudle. To nie jest dzieciątko Franz Józef, chyba że w damskich ciuchach, no nie wiem. Ale może to jest Maria Valeria, czyli córka Sisi i Franza Józefa. A może Franza ubierali w spódniczkę? Nie mam pojęcia. Zobaczcie, tak się to pakuje. Do tego kawa tak ceremonialnie podawana jak to w Austrii. Jak przed wojną. Zresztą to jest wnętrze przedwojenne i nie sprzed II wojny, a sprzed pierwszej. K&K Armee Kommando Kurier Abteil Reserviert für Kuriere. Tak, siedzę na miejscu, gdzie kiedyś siadali kurierzy, którzy rozprowadzali różne rzeczy w imieniu dowództwa Armii Cesarsko-Królewskiej. Cóż ja mogę powiedzieć? Szczęśliwy jestem. Tort liński, ileż wspomnień. Mam teraz bardzo ważną wiadomość dla wszystkich mieszkańców Żagania. Otóż w tym właśnie domu mieszkał i pracował Johannes Kepler. No, jeden z najsłynniejszych w historii ludzkości astronomów, fizyków, przełom XVI i XVII wieku. Kepler związany był z Pragą, związany był z Linzem, tak, właśnie z tym miejscem, ale przebywał również w Żaganiu, nie przez 2 sekundy, tylko przez jakiś czas. Czy jego nauki są ważne do dzisiaj? No, wystarczy sobie uświadomić, że po pierwsze był on współpracownikiem i niejako uczniem Tychoma Brahe, ale po drugie, jeden z teleskopów, który został wyniesiony na orbitę okołoziemską, teleskopów NASA, właśnie nosi jego imię. To jest teleskop Keplera. Jego wkład w
historię ludzkości jest niepodważalny. I tu właśnie siedział, myślał i pracował. Tu. Trudno doprawdy w Lincu uciec od Dunaju, zresztą wcale tego nie chcemy, bo Dunaj to wspaniała rzeka. Więc mamy Dunaj, no i mamy dwa muzea. To jedno, już wspomniane, po drugiej stronie rzeki, to jest Lentos, czyli Schiele, Klimt, Kokoszka i tak dalej. Ale tutaj, tu właśnie, gdzie stoję, po tej stronie rzeki, wspaniała rzecz. Ars Electronica Center. Już sama architektoniczna forma tego budynku jest pewnego rodzaju manifestem. Manifestem, który mówi wiele, jak się nieco wgłębimy w historię. No więc spójrzmy znowu na drugą stronę rzeki. Spójrzmy na to Stare Miasto. No znowu widzimy jedyny projekt Hitlera, czyli most Nibelungów, ale całe miasto miało być zmienione. I jakby je zmienili? No na pewno zlikwidowaliby te płaskie w dużej części dachy. Kiedy naziści doszli w Niemczech do władzy, zaczęli walczyć z Bauhausem, zaczęli walczyć z teoriami Waltera Gropiusa. No Bauhaus, wiecie, Tel Awiw jest bauhausowy, płaskie dachy. Dorabiali takie propagandowe ulotki z okazji wystawy Bauhausu hitlerowcy, gdzie wśród tych bauhausowych budynków jasnych, o prostej formie, z płaskimi dachami wstawiali palmy, karawany, Arabów na wielbłądach, ponieważ w ich rozumieniu architektury i jestestwa dach musiał być spadzisty. Prawdziwy germański dach musi być spadzisty. Mamy w Krakowie na przykład przy ulicy Królewskiej bloki. To była dzielnica urzędnicza i dzisiejsza Królewska to była dzielnica w czasie okupacji niemiecka. No i postawili Niemcy tam bloki. No i te bloki teoretycznie wyglądają bardzo podobnie do bloków w Nowej Hucie na przykład, komunistycznych, tylko że mają właśnie owe dachy. A tutaj nie ma dachu, tutaj nierówne formy, a w dodatku muzeum wymagające, ale wspaniałe. Ars Electronica. O co chodzi? Chodzi o to, jak te dwie rzeczy się z sobą przeplatają, czyli elektronika oraz sztuka. Elektronika i postęp technologiczny ma wpływ na sztukę, ale również sztuka zapładnia ludzi, którzy pracują nad postępem technicznym. W tym budynku siedzibę swoją ma Europejska Agencja Kosmiczna i mamy zdjęcia satelitarne. No i zobaczcie, tu jest właśnie Dunaj, a tutaj mamy Linz. Zobaczcie na to, spójrzcie na to, co zaznaczam. To widzieliśmy z zamku, widzieliśmy te kominy, to są stalownie, to akurat było bombardowane w czasie wojny, bo tam produkowano działa, tam produkowano czołgi, ale co jest niezwykle ważne dla miejscowych i są z tego dumni, że owe stalownie w dalszym ciągu funkcjonują, czyli nie tylko Chiny, nie tylko Indie, nie tylko Korea. Linz ma swój przemysł. Teraz zobaczymy rzecz kolejną, znaną również z naszego podwórka, no przede wszystkim nam znaną, ale pokazywaną również tutaj. Posenbitte. Ów film widzieliśmy przed chwilą w specjalnych okularach, bowiem jest to projekcja w 3D i to jest w dodatku Katedra Poznańska. Tak, tutaj w Lincu. Wspaniała ilustracja tego, jak łączy się sztuka sakralna, architektura to też sztuka, z najnowszymi zdobyczami technologii. Poznań w Lincu i katedra. Mówię wam, to widziane w 3D robi niezwykłe wrażenie. A teraz przykład tego, jak technologia może pomóc nam w obcowaniu ze sztuką. Oto niezwykle słynny obraz, Wieża Babel, Peter Bruegel starszy. I to jest jego
oryginalny rozmiar. No więc stoimy przed tym obrazem, no i widzimy zarys, ale teraz dzięki tej technologii możemy zobaczyć znacznie więcej. Zobaczcie, dopiero teraz widać detale. Dopiero teraz widać detale. No na przykład tych ludzi na górze. To jest jedno machnięcie pędzelkiem. To są milimetry, to jest precyzja. Nigdy tego nie zobaczymy, kiedy będziemy nawet kilka dni ślęczeć przed muzealną ścianą. Technologia w służbie sztuki. Sztuka zespojona z technologią. To jest przyszłość i o tym właśnie jest owo muzeum. Nächster Halt. Next stop. Ruhrdamm. Na Hauptplatzu wsiedliśmy w tramwaj i po kilkunastu minutach ten tramwaj zamienił się w kolejkę górską. Bo w rzeczy samej jest to kolejka górska z roku 1898, w tej chwili wcielona do miejskiej sieci tramwajowej. Ta linia nazywa się Pestling-Bergbahn. Pestling-Bergbahn, czyli kolejka górska. No i poza tym, że jest ładna, to nie jest oryginalny wagon z końca XIX wieku, ale takie cały czas jeżdżą, to jest to najbardziej stroma, adhezyjna kolej w Europie. Samo wzgórze nie jest wysokie, niecałe 600 metrów, ale stromizny są dość spore. No i sama taka przejażdżka to już jest przyjemność wielka. Ausstieg rechts. Osiągnęliśmy szczyt, dalej kolejka nie jeździ. Jesteśmy na górze Pestling. Ta brama trochę warownie wygląda i intuicja was nie myli. Tutaj najpierw żołnierze francuscy w czasach Napoleona wybudowali twierdzę, potem była tu twierdza austriacka, a teraz nie ma tutaj żadnej twierdzy, są tereny rekreacyjne, no i coś, czego chyba nie chcę oglądać specjalnie, ekspozycja poświęcona krasnalom, groty jakieś całe bajkowe. No dobra, ale trochę się rozejrzymy w każdym razie. To odjeżdża chyba co pół godziny. No, trochę czasu mamy. Tegom chciał nie krasnali, tylko widoku panoramicznego na Linz i górną Austrię. No wszystko tu mamy jak na dłoni. Jesteśmy po tej drugiej stronie rzeki, jak wiecie. Tutaj miasto jest znacznie mniejsze. Praktycznie całe stare jest po drugiej stronie. To jeszcze raz. Miejsca, w których byliśmy. Most Nibelungów. Tam zamek, tam Hauptplatz. Stamtąd właśnie startuje owa kolejka. W oddali widać, dymiące jednak, ale mam nadzieję, że nieszkodliwie albo też mało szkodliwie, owe stalowniachuty. No i przede wszystkim Dunaj. Dunaj, który jest przepiękny na każdym odcinku, ale tutaj meandruje pięknie, tworzy takie zakola, są wyspy. On jest spławny, więc jedną z form zwiedzania okolicy jest właśnie płynięcie nim. A myśmy tu przybyli tym właśnie, co sobie niespiesznie w dół zmierza. Za chwilę przyjedzie następna i my w nią wsiądziemy. Rozpoczęliśmy kolacją w Lincu i kolacją w Lincu kończymy. Miejsce tradycyjne tym razem, tradycyjne o dość skomplikowanej nazwie, więc pozwólcie, że skontroluję, czy dobrze mówię. Die Wirtsleut im Leopoldi Stüber, czyli Sztuba. To jest w Starym Mieście. No i rzeczywiście jest to Sztuba, no klasyka. Takie drewniane loże i menu tradycyjne, ale zarazem nietradycyjne, króciutkie, bardzo króciutkie. Przy każdej pozycji jest odnotowane, od kogo pochodzą składniki. No i są to składniki bio i nie samo mięso. No, króciutki przegląd.
Zacznijmy od tego. To jest mięso. To jest mianowicie pieczeń wieprzowa, czyli boczuś z chrupiącą skórką. Do tego sałata z białej kapusty, do tego knedle z serwety, serwietny knedl oraz ziemniaki. Tu mamy gulasz wołowy, mięso też bio, jak i wieprzowina, śmietana i knedle w serwecie. A to jest jedna z propozycji, to jest komplet, całkowicie wegańskich, mianowicie ziemniaki, które są delikatnie utłuczone i są polane olejem lnianym z pierwszego tłoczenia i na tym mamy jeszcze prażone lniane ziarenka. Zacznę od tego, bo pewnie jest najdelikatniejsze w smaku. Ale świetna rzecz, świetna rzecz. W komplecie jest sałatka. Oh yes. Danke schön. The thing is, the Okay. wine you had before we don't have anymore. I have a cuvée Wunderbar. or a St. Glauben. But for the fruit, Okay, I St. would- Glauben. I would- That one? Yeah, it's a Okay, little bit more- okay, danke schön. No, była dyskusja, czy Blaufränkisch, czy St. Lauren. Znaczy Blaufränkisch dominuje, bo to cuvée. Pan podpowiedział, że cuvée. A teraz wam mówię, danke, jak to smakuje. Tak, owa skórka. Mam nadzieję, że i wy tak samo to ocenicie, obejrzawszy ten odcinek. Melduję posłusznie, że wizyta w Lincu była niezwykle owocowa.